Cześć wszystkim, witam na najnowszym filmiku. Nie wiem, czy widzicie, ale mam mokre włosy, dlatego wyglądam jak wyglądam. Ale co to ma wspólnego z filmikiem? Otóż to, że jak jestem pod prysznicem, to sobie słucham Shiny. Ostatnio słucham sobie bardzo często tego mini albumu Romeo i stwierdziłam, że koniecznie muszę dzisiaj nagrać filmik a propos piosenki ostatniej na tym albumie, czyli piosenki Romeo plus Juliet. Tak bym to powiedziała. Mam nadzieję, że dobrze. Bo ta piosenka, pomijając, że jest oczywiście jedną z moich miliona ulubionych piosenek Shiny, jest bardzo interesująca pod względem muzycznym. No, pomijając, że wokalnie to jest w ogóle majstersztyk. No i stwierdziłam, że sobie chcę z Wami posłuchać tej piosenki, zwrócić uwagę na parę rzeczy. Bez słów, bo ja wiadomo, jestem crappy, jeśli chodzi o interpretację słów. Po prostu posłucham tej piosenki, a potem zobaczę sobie z wielką, ogromną przyjemnością występ z Shiny World Concert 5, gdzie zaśpiewali tą piosenkę, bo to wykonanie jest cudowne. A widziałam je chyba tylko raz w życiu, więc jak najbardziej należy zobaczyć je po raz kolejny. Ale najpierw posłuchamy sobie tej piosenki. Ok, co jest w niej takiego wyjątkowego dla mnie? Znaczy tak, jest w niej autotune, ale na szczęście bardzo mało, więc to nie, broń Boże, nie czyni wyjątkowości tej piosenki. Ona jest fascynująca dla mnie osobiście pod względem muzycznym, bo o ile ta podstawa harmoniczna jest dosyć prosta. No tam jest parę modulacji, ale ogółem jest dosyć prosta, jest cały czas na tych samych funkcjach. O tyle od strony takiej strukturalnej ona jest dosyć niesamowita pod tym względem, że właściwie trudno powiedzieć, co jest zwrotką, co jest refrenem. Może inaczej, nie tyle jest trudno powiedzieć, ile żadna zwrotka i żaden refren nie brzmią tak samo. Przede wszystkim dlatego, że chłopcy po prostu stwierdzili, że pokażą wszystkim, jak się śpiewa adliby, jak się harmonizuje, jak się robi wariacje na temat głównej melodii i no, ta piosenka z tego względu jest po prostu niesamowita i wyobrażam sobie, że jest koszmarem, jeżeli chodzi o śpiewanie na karaoke, bo naprawdę trzeba znać całą piosenkę. Nie wystarczy znać tylko pierwszej zwrotki, żeby ją zaśpiewać. Ale dobra, nieważne. Słuchamy. 3, 4. Ona jest taka wychillowana, taka... Tu jest ten autotune, ale zobaczymy. I właściwie ta bardzo prościutka linia melodyczna jest pierwszą zwrotką. Już się zaczyna szaleństwo adlibowe. Znowu autotune, ale na szczęście jest delikatne. I możecie być pewni, w tej postaci ta linia melodyczna już się nie pojawi. No i teraz tak, co to jest? Niby ta sama melodia, więc można by powiedzieć, że to jest drugi raz powtórzona zwrotka, bez refrenu pomiędzy. Ale wariacje, jeżeli chodzi o melodię, powodują, że w ogóle nie ma podobieństwa prawie, że między tymi dwoma, powiedzmy, że zwrotkami.
ogóle Mino tutaj tak fajnie brzmi z tym swoim rapem. Po prostu ich głosy. No i patrzcie, tu właściwie cały czas nie było jeszcze refrenu w tej piosence. Jako takiego. Można właściwie powiedzieć, że z tego pierwszego i to. A, dzięki! I tutaj. Z tej. O Jezu, no przepraszam, nie wiem co powiedzieć. Z tej pierwszej linii melodycznej. Właściwie to są wariacje, jak się teraz nad tym zastanowić. Każde powtórzenie takiej, w cudzysłowie powiedzmy, zwrotki, to jest po prostu wariacja na temat poprzedniej. Ten adlib niby się pojawił, ale się nie pojawił. Okej, mamy. I teraz słuchajcie, to jest harmonia. No to jest, co to jest właściwie? Łącznik, tak? I tutaj lekka modulacja. Nie, oni tutaj po prostu te swoje wokale prezentują w 300%. A naprawdę, tutaj jest ile? 2, 3, 4 funkcje. Powrót tego rapu, Minpo, który był na początku. No ale... I tu znowu jest powrót do pierwszego, powiedzmy, że pierwszej zwrotki. Z Teminem z Autotune. I te harmonie. To jest taka wow, ta piosenka jest po prostu wow. Posłuchajcie jej sobie na słuchawkach albo na dobrym sprzęcie i naprawdę zwróćcie uwagę na to, że ona po prostu wydawałoby się, że przy tak ograniczonej podstawie harmonicznej, jaka jest w tej piosence, i instrumentacja też nie jest jakaś niesamowicie rozbudowana, a ona jest tak ciekawa, bo sposób, w jaki oni ją śpiewają, w jaki tworzą te melodie i w to, jak te motywy się pojawiają co jakiś czas przez całą piosenkę, ale za każdym razem troszkę inne, a nawet jeżeli takie same, to towarzyszą im adliby, które sprawiają, że zupełnie inaczej brzmią. Nie wiem, czy cokolwiek zrozumieliście z tego, co ja mówię, nie wiem, czy ja cokolwiek powiedziałam z sensem, ale po prostu ta piosenka wow. Dobra, a teraz zobaczymy, teraz sobie zobaczymy występ. To jest z Shiny World Concert, czekajcie, Shiny World Concert 5. Nawiasem mówiąc, to jest mój ulubiony koncert stanowczo. Mimo, że nie widziałam wszystkich w całości, ale widziałam wystarczającą ilość klipu praktycznie z każdego koncertu, żeby powiedzieć, że to jest mój kochany. Dobra, 3, 4. O, Szałolki też śpiewają tutaj. Boże, ten Temin. W ogóle era One of One i potem One and One.
stylistycznie, może. Ach, ciąg wygląda niesamowicie. Bardzo lubię to, że tutaj jest dosyć... scenografia nie jest jakaś taka strasznie, nie wiem, rzucająca się... Nie to, że rzucająca się w oczy. Bogata? O. Jest taka... No w gruncie rzeczy, no dobra, no to stoją na tych wysuwanych słupkach, czy jakkolwiek to nie nazwać. Ale ekrany z tyłu są proste, po prostu ich pokazują. Trochę oświetlenia. Super. O, dzięki. Mój ulubiony mam. Bardzo podoba mi się to, że przed chwilą słuchałam, uwaga, wersji audio i słychać te drobne różnice właśnie w adlibach chociażby. Ta wstążeczka Jinkiego jest po prostu przesłodka. I Kibumi wyglądający jak The Baby. Ach. Kto potrzebuje choreografii? Kto potrzebuje efektów świetlnych? O, jak fajnie! O tym właśnie mówiłam, po prostu te... I tutaj, Jonghyun, te adliby są zupełnie inne niż w wersji audio. Uwielbiam to pieprzyk Jonghyuna tutaj. Jonghyun robi, znaczy ja robię dokładnie to, co Jonghyun z palcem. No to jest po prostu uczta dla moich uszu. Srebrnowłosy Minho. A, brzmi so much better niż w wersji audio. O. Uwielbiam tą piosenkę, Boże. Sorki. Taki właśnie dzisiaj to filmik będzie. No niestety, no takie życie, no. Naprawdę posłuchajcie sobie tej piosenki, spróbujcie taką analityczną część mózgu włączyć, żeby zobaczyć, w jaki sposób oni kształtują tą piosenkę. Dobra, do zobaczenia na następnym filmiku. Mam nadzieję, że to będą już na przykład jakieś teasery do Temina, bo kurna SM mnie... Serio. No, tyle. Trzymajcie się, pa!